Cześć, jestem Łukasz i witam Was w kolejnym odcinku Akademii Horusa. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie pracowników w zakładach produkcyjnych, skupiając się na tzw. maintenance, czyli służbach utrzymania ruchu. Dowiecie się, czym jest system LOTO i w jaki sposób pomaga on chronić m.in. elektryków czy mechaników w ich codziennej pracy. Zapraszam. W większości osób temat bezpieczeństwa pracowników kojarzy się ze standardowymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak okulary, hełmy czy buty ochronne. Metod dbania o bezpieczeństwo jest jednak znacznie więcej. Porozmawiamy dziś o tym z Marcinem Sobczykiem, który na co dzień wdraża systemy LOTO w firmach na terenie całego kraju. Cześć Marcin. Cześć. Słuchaj, od kilku lat zauważalny jest duży wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy, nie tylko wśród pracodawców, ale również wśród pracowników, którzy chcą dbać o swoje zdrowie. Mimo wszystko wypadki nadal się zdarzają. Rzeczywiście, wypadki się zdarzają. Co więcej, dane statystyczne jednoznacznie to potwierdzają. Zgodnie z danymi GUS-u, z raportami GUS-u za sam 2018 rok, wypadków w miejscach pracy było blisko 85 tysięcy, z czego ponad 500 miały skutek ciężki, a ponad 200 skutek śmiertelny. To jest bardzo dużo. No i musimy mieć świadomość jeszcze tego, że prawie 60% tych wypadków były z winy błędu pracownika. I tutaj zapewne zaczyna się rola służb BHP. To prawda, służb BHP, ale nie tylko, to też kwestia utrzymania ruchu. Natomiast najbardziej istotne jest to, o czym mówiłeś wcześniej, mianowicie świadomość. Coraz częściej są to ludzie, którzy są młodzi, wykształceni, mają poczucie swojej wartości, natomiast przede wszystkim zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczna może być ich praca. Czyli warto tutaj zauważyć, że jakby obowiązkiem tych służb jest nie tylko trzymanie się sztywno regulaminów, ale również dbanie o świadomość i wychodzenie z inicjatywami, aby tych wypadków było coraz mniej. Bo dzisiaj chyba zgodzi się, że w zasadzie każda firma prowadzi statystyki na ten temat, a to ma bardzo duży wpływ na wizerunek firmy. Nie tylko wizerunek. Każdy wypadek to szereg konsekwencji dla zakładu pracy. To mogą być dłuższe postoje, uszkodzenia maszyn, wyższe składki ubezpieczeniowe, czy czasami nawet odszkodowania dla pracowników. Natomiast co najważniejsze, i o tym musimy pamiętać, każdy wypadek to skutki, które odczuć może bezpośrednio poszkodowany lub nawet niestety, ale jego rodzina. Nie możemy też zapomnieć o ryzyku zamknięcia części produkcji, linii czy urządzenia wskutek ciężkiego wypadku, czy też, nie daj Boże, wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To prawda, dlatego jednym z rozwiązań, które pomagają pracować w sposób bezpieczny zarówno działom utrzymania ruchu, jak i służbom BHP, jest tak zwany system kontroli niebezpiecznych źródeł zasilania, system Lockout-Tagout. No właśnie, przejdźmy może do meritum. Czym tak naprawdę jest ten system Lockout-Tagout? Bardzo często rozwiązaniem problemów, o których mówimy. To znaczy? To znaczy systemem, który pozwala eliminować błędy podczas prac pozaprodukcyjnych, takich jak konserwacje, serwisy czy usuwanie awarii. Z definicji system Lockout-Tagout ma na celu zabezpieczenie urządzenia w stanie energii zerowej poprzez zastosowanie kłódek czy innych zabezpieczeń indywidualnie przez każdego z uczestników tych wymienionych wcześniej prac. Czyli zakładamy kłódkę i po sprawie. No nie do końca. System Lockout-Tagout to proces, który wiąże ze sobą kilka różnych etapów, a sprzęt i odpowiednie jego wykorzystanie to jeden z ostatnich elementów, aczkolwiek tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie mniej, czy nie najmniej istotnym, natomiast na pewno takim, który pozwala eliminować ewentualne konsekwencje tych błędów, które w pracy popełniamy. Na co zatem zwrócić uwagę podczas takich wdrożeń? Na fakt, iż każda fabryka ma swoją specyfikę, w związku z czym każde wdrożenie powinniśmy traktować indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych zakładów, dlatego połowa sukcesu to odpowiednio wyselekcjonowani ludzie. Dobry BHP-owiec czy kierownik utrzymania ruchu pozwala zrozumieć system i wdrożyć go w sposób odpowiedni. W moim przekonaniu istotne są dwa aspekty. Pierwszy to zrozumienie, iż system Lockout-Tagout nie jest zabezpieczeniem maszyny. Głównym założeniem tego systemu jest traktowanie go jako ochrony indywidualnej pracownika. Dlatego bardzo często stosuje się zasadę jedna kłódka równa się jeden pracownik. Domyślam się, że dotyczy to sytuacji, w których pracę prowadzi więcej niż jedna osoba. Dokładnie. I to też jest problem. Ponieważ doświadczenia wiem, że często pracownicy dostrzegając jakąś kłódkę czy zabezpieczenie na zaworach bądź
w wyłącznikach serwisowych, no, traktują to jako gwarant własnego bezpieczeństwa. I to jest błąd, ponieważ tak na dobrą sprawę jedyną osobą, która jest w tej sytuacji bezpieczna, jest tylko i wyłącznie osoba, która trzyma kluczyk od zastosowanych kłódek. Dlatego sposobów organizacji pracy z systemem LOTO jest dużo. Dobrze, czyli mamy pierwszy aspekt, który mówi o takim indywidualnym podejściu, jeden pracownik, jedna kłódka, ale wspominałeś o drugim aspekcie. Na czym on polega? Druga sprawa to jest komunikacja, a właściwie jej brak. Chodzi mi tutaj o to, że gdyby nie było problemów z komunikacją, gdyby ludzie nie popełniali błędów, to te kłódki realnie nie byłyby potrzebne. Natomiast no niestety błędy popełniamy, dlatego zabezpieczenie w postaci odpowiednio wykorzystanego sprzętu dadzą pracownikowi dużo większe szanse, czy wręcz nawet gwarancje na to, że będą mogli pracować w sposób bezpieczny. Potrzebujemy więc właściwych ludzi, mamy zbudowany zespół, ale co dalej? Powiedz, jak wygląda sam proces. Podstawową sprawą przy każdym wdrożeniu jest stworzenie procedury i instrukcji, które pozwalają poruszać się pracownikom w ramach wykorzystania systemu Lockout-Tagout. Taka procedura musi określać zasady i cel funkcjonowania tego typu rozwiązań, w związku z czym ci ludzie są rzeczywiście nader istotni. Następnym krokiem jest wykonanie audytów szczegółowych, w ramach których jesteśmy w stanie poznać zagrożenia występujące na maszynach podlegających pod system. Oczywiście jednocześnie dobieramy blokady i rozwiązania, które sprawdzą się w ramach tego konkretnego parku maszynowego. Jak już to stworzymy, możemy zacząć szkolić pracowników, natomiast co istotne, dopiero ostatnim elementem wdrożenia systemu Lockout-Tagout powinno być wyposażenie firmy w zastosowane blokady i kłódki, no bo tak na dobrą sprawę zależy na tym, żeby człowiek używał tego świadomie. Teraz jak tak o tym opowiadasz, to muszę stwierdzić, że rzeczywiście nie wystarczy tylko założyć kłódkę i gotowe, tylko to coś więcej tak naprawdę. Tak, rzeczywiście jest to proces dosyć długi, natomiast chciałbym też zauważyć, iż jak wszyscy wiemy, firmy się zmieniają się parki maszynowe, przychodzą nowi pracownicy, trzeba ich przeszkolić, dlatego dobrze napisana procedura powinna określić nam następne kroki, czy następne zadania, które trzeba wykonać, żeby system rzeczywiście funkcjonował. No i tutaj istotnym jest też, żeby te role przypisać właściwym pracownikom. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z pewną dowolnością prawną. Jest tak? Nie do końca, ponieważ system Lockout-Tagout wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, dlatego bardzo często wśród zagranicznych korporacji, a już szczególnie tych kapitałowo-amerykańskich, jest to element polityki firmy. Tam już od 30 lat tego typu rozwiązania są wskazane jako prawny obowiązek do stosowania przez zakłady pracy. Dlatego coraz częściej jest to nie tylko dobra praktyka, ale jakiś standard wśród takich firm. Do wykorzystania oczywiście zgodnie z polskimi przepisami prawa, bo tak na dobrą sprawę, co prawda ogólnikowo, ale już sama konstytucja czy kodeks pracy określa szereg wymogów i stawia różnego rodzaju obowiązki przed pracodawcą. Wszystko fajnie, ale wydaje mi się, że to są dosyć ogólne tematy. Czy możemy mówić już o jakichś szczegółach w tym zakresie? Moglibyśmy nawiązać do dyrektyw europejskich, dyrektyw unijnych, chociażby narzędziowej czy maszynowej, natomiast już w perspektywie polskiego prawa od kilku lat się to zmienia i chociażby rozporządzenia ministra gospodarki już zaczynają delikatnie ruszać temat konieczności blokowania czy oznaczeń punktów odcięcia energii niebezpiecznej podczas prac, które są dla nas niebezpieczne, czy mogą być dla nas niebezpieczne. Brzmi to już bardziej szczegółowo i konkretnie. A powiedz mi, Marcin, gdybym chciał zacząć przygodę z LOTO, co ja muszę zrobić? Skontaktować się z nami, my zajmiemy się resztą. Tak na dobrą sprawę w ramach naszej oferty jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie wdrożenia systemów Lockout-Tagout. Prowadzimy wstępne audyty szczegółowe, dobieramy sprzęt, szkolimy pracowników, piszemy procedury i instrukcje, więc to portfolio jest dosyć szerokie. Natomiast zacząć powinniśmy od audytu zerowego. Audyt tego typu pozwala określać zakres czy skalę wdrożenia w konkretnej firmie, no a co istotne, jest to zupełnie darmowe i niezobowiązujące do dalszej współpracy. Czyli bez ponoszenia żadnych nakładów jesteśmy w stanie przekonać się, czy system sprawdzi się w naszym zakładzie. Czy się sprawdzi oraz czy będzie rozwiązaniem problemów. Dziękuję, Marcin, za rozmowę. Myślę, że jest to zdecydowanie szersze spojrzenie na aspekt bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Również dziękuję za zaproszenie. Spojrzeliśmy dziś na ochronę pracownika z trochę innej strony niż zazwyczaj. Do tematu systemów LOTO na pewno jeszcze nie raz wrócimy w Akademii Horusa.
Tymczasem dziękuję i zapraszam do śledzenia naszego kanału na YouTubie i polubienia naszego fanpage'a na Facebooku.